Bum, 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 bum! Pam, param, pam, pam. To jest kolejny odcinek Kanga No Comments. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. I dzisiaj będziemy dyskutowali o sprawach dydaktycznych, ale później przejdziemy do kwestii aktualnych. Łukasz, chciałem się Ciebie zapytać, co to jest takiego zwrapowany bitcoin? Zwrapowany bitcoin to podobnie jak te stablecoiny, które są zwrapowanymi dolarami, tak byśmy mogli je nazwać, to taki token, który możemy powiedzieć zachowuje się jak stablecoin do jakiejś swojej waluty. Czyli ten token jest wart dokładnie jednego bitcoina. W teorii ten token jest emitowany, gdy ktoś wpłaci do skarbca jednego bitcoina, wtedy dostaje ten token jako Potwierdzenie tego, że że wpłacił wpłacił. do skarbca. I każdy, kto posiada ten token, może w każdej chwili zażądać wypłatę ze skarbca jednego bitcoina. Dlaczego to się robi? Pewnie od razu zapytasz. Tak. Wyprzedzająco odpowiem. Bitcoin to jest jedna sieć. Tak. A może chcielibyśmy wykorzystać Bitcoina do robienia jakichś transakcji wewnątrz na przykład Polygona albo Ethereum. No więc wtedy bardzo się przydaje coś takiego i to nazywamy ogólnie bridge'ami. Te takie punkty, w których mogę wymienić sobie jeden token na coś innego jako odpowiednik 1:1 na innej sieci. To zaraz do bridge przejdziemy. Pytanie laika, czy w sieci Bitcoin, czy na blockchainie bitcoinowym mogę robić smart contract? To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo teoretycznie tak. Takim przykładem smart kontraktu, bardzo prostego, bardzo uproszczonego jest multisig. Portfel typu multisig, w którym, żeby zatwierdzić operację wypłaty, to możemy na przykład powiedzieć, że jest 5 uprawnionych adresów, z czego 3 wystarczą do zrobienia podpisu. Czyli osoby, które mają klucze prywatne do 3 z 5 adresów, jeśli podpiszą transakcję, to dopiero ta transakcja zostanie wykonana. I nieważne, jakie to będą te 3 osoby z tych 5, tak? Oczywiście wszystko zależy, jak zaprogramujemy ten kontrakt, ale generalnie idea multisiga jest właśnie taka, że portfel wymaga więcej niż jednego podpisu i to jest, no wiadomo, ze względów bezpieczeństwa bardzo często wykorzystywany element. No dobra, no to mamy do czynienia z takim prostym, nazwijmy to prostym, bo wcale taki prosty chyba nie jest, ale z prostym smart kontraktem. Czy możemy robić bardziej doniosłe czy złożone smart kontrakty, takie jak na przykład w Ethereum? No nie, tutaj jesteśmy bardzo mocno ograniczeni wielkością, no i też ten język programowania, który wykorzystujemy, jest bardzo, bardzo prymitywny. No, zdecydowanie nie chodziło twórcom Bitcoina o to, żeby zaimplementować tam właśnie możliwość programowania, ile raczej chodziło o pewne drobne zabiegi związane z portfelem. No choćby ten multisig to jest najlepszy przykład. Czy celowo powiedziałeś twórcom, a nie twórcy? Twórców Bitcoina jest wiele. No tak, ale czy ten mechanizm multisiga, on był dostępny już od samego początku, czy on się pojawił dopiero w jakiejś... Wydaje mi się, że on był dostępny już w pierwszych implementacjach, ale tego nie wiem i dlatego apel do naszych widzów, oprócz tego, żebyście dali rączkę w górę, subskrybowali, Tak kliknęli dzwoneczek, to napiszcie teraz w komentarzu. Ja wiem, że ja to przeczytam dopiero za 2 dni, ale napiszcie w komentarzu, jak to było. Jeżeli ktoś pamięta, proszę dajcie znać. Będzie to bardzo interesujące zobaczyć, ile osób zna odpowiedź na to pytanie. Dobra, Łukasz, no to wiemy o tym, że jakby ta programowalność smart kontraktów w blockchainie bitcoinowym jest bardzo ograniczona, dlatego korzystamy z innych blockchainów, takich jak Ethereum, Polygon, tak, Algorand. Argo czy Algo? Algo. Algo, no właśnie. No i teraz faktycznie może czasami się zdarzyć, że potrzebujemy, no właśnie, dlaczego mogę potrzebować tego bitcoina na sieci Ethereum? Daj przykład jakiegoś smart kontraktu, gdzie ten bitcoin może być nam potrzebny. Giełda DeFi No właśnie. albo w ogóle DeFi. Bo nie chcę być uzależniony od tych tokenów, które od na przykład Ethereum, a chcę zrobić jakiś kontrakt ubezpieczeniowy, kontrakt na przykład oparty o Bitcoina.
No właśnie, albo najprostszy smart contract, czy pożyczka pod zastaw Bitcoina. Tak, czyli ja pożyczam Bitcoina, dostaję, znaczy zastawiam Bitcoina i dostaję USDT. Okej. Ciekawe, bo tak naprawdę dostajemy dwa wrapy, w sensie korzystając Tak. dwa wrapy. Wrap bitcoinowy i wrap dolarowy. To jest ciekawa obserwacja. I teraz, czy znasz jakieś przykłady, czy jest tylko jeden token reprezentujący zwrapowanego bitcoina, czy jest ich wielu? Można powiedzieć, że jest wiele, bo na każdej sieci występują tego typu zwrapowane bitcoiny, natomiast faktycznie jest tutaj pewna pułapka, bo takich wrapów można utworzyć sobie ile się chce. I teraz czasami może istnieć niebezpieczeństwo, że na przykład wyślemy bitcoina do złego bridge'a, takiegoś bridge'a, który oszukuje. Zróbmy na chwilę tutaj pauzę. Co to jest bridge? Oprócz tego, że no wiem, że to Bridge jest... pozwala, tak jak w rzeczywistości, pozwala przejść z jednej strony rzeki na drugą. Tak samo tutaj mówimy, że jedna strona rzeki to jest na przykład blockchain Bitcoina, a druga strona rzeki to jest na przykład blockchain Ethereum. Czyli żeby móc przenieść tego Bitcoina z sieci Bitcoin do Ethereum, korzystamy z usługi, która się nazywa Bridge. Jest jedna tylko uwaga, albo jedno pytanie, bo gdyby było dokładnie, dosłownie tak jak powiedziałeś, to ten bitcoin, który jest wysłany na bridge'a, powinien znikać i w jakiejś magicznej postaci pojawiać się na nowym blockchainie. Ale to chyba tak nie jest, prawda? Nie, no właśnie taki jest i nie jest. Znika, ponieważ jest blokowany w skarbcu tego bridge'a. I zgodnie z zasadami sztuki nie powinno być innej możliwości wypłacenia tego bitcoina, jak podanie temu bridge'owi tego bitcoina zwrapowanego. Tak. I ten bitcoin zwrapowany powinien ulegać w tym momencie zniszczeniu, czyli wysyłany na przykład na adres 000, bo to tak typowo się robi, a bitcoin powinien być wypłacany z powrotem na adres docelowy. Oczywiście no, z bitcoinem jest dosyć trudno, bo tu nie ma smart kontraktów takich i to wszystko musi być oparte o bardzo zaawansowane, znaczy o oprogramowanie z jednej strony tego bridge'a, takie zwykłe oprogramowanie, a z drugiej strony jest smart contract, który służy do generacji tych zwrapowanych coinów, no ale na przykład zwrapowane Ethereum już jest znacznie prościej zrobić. Co więcej, wrapowanie Ethereum może być transparentne. To znaczy bridge będzie działał zawsze w oparciu o dwa smart kontrakty. Jeden smart kontrakt, który przyjmuje wpłatę i drugi smart kontrakt, który wypłaca. Tak. Jeżeli mamy do czynienia jeszcze z sieciami typu EVM i wykorzystujących tworzenie adresów tak jak w Ethereum, to możemy wręcz przyjąć, że jeżeli ja wyślę na sieci Ethereum z adresu 123 Tak. Ethereum na kontrakt, który służy do wrapowania, na sieci Polygon, Tak. to na sieci Polygon kontrakt wyśle mi na adres 123 zwrapowanego Ethera na sieci Polygon. No, To jak Polygon. Argo i Algo. a, no jasne, Polygon. Tak, kiedyś, tak. Też był kiedyś Polygon. No. Czy dobrze rozumiem, że pomiędzy, jeżeli chcę zwrapować bitcoina, to pomiędzy blockchainem bitcoina a tym drugim blockchainem, Ethereum, Polygonem, Algo i tak dalej, musi być jeszcze trzecie oprogramowanie, które jest tym bridge'em. Tak. Ale gdybyśmy na przykład chcieli wysłać zwrapowane Ethereum na Polygon, to już czy tam jest to pośrednie oprogramowanie potrzebne, czy te dwa blockchainy, te dwa smart kontrakty mogą się już dogadać bezpośrednio? Musi być to oprogramowanie, które wykryje, że wpłaciłeś na sieci Ethereum na ten smart kontrakt, i to oprogramowanie wykryje i pobudzi smart kontrakt na sieci Polygon, żeby nastąpiło zmintowanie i wypłacenie. Pytam się dlatego, że jeżeli dobrze rozumiem, to bridge'e są po prostu scentralizowane. Nie można zrobić bridge'a, który będzie w całości smart kontraktem. Tak, ale ten bridge, ten program może korzystać z usług Oracle. I Oracle służy do tego, żeby dostarczać tego typu informacji i możemy tutaj zyskać jakby taką trochę większą pewność, ale tak, oczywiście bridge'e, zgodnie z moją wiedzą, to jest element scentralizowany, natomiast faktycznie możemy powiedzieć, że może być tych bridge'y dużo
I pamiętaj też, że bridge może być bardzo scentralizowany i działać prawie że jak giełda. Czyli przyjmuję adres tak jak jest na Kanzę. Tak. Na Kanzę wpłacimy USDT, nieważne po jakiej sieci. Tak, jak będziemy chcieli wypłacić to USDT, to możemy wypłacić po 3 różnych sieciach, tak? Po Polygonie, po Ethereum i po BSC. Okej. Czy korzystanie z bridge'y, z tych mostów jest bezpieczne? Czy znasz jakieś case albo przypadki? No na pewno znasz. Zresztą Wiele bridge'y było zhakowanych, bo napisanie tego typu oprogramowania wcale nie jest trywialne. Szczególnie, że tu mówimy o jakby wszyscy twórcy tych bridge'ów chcą jak najwięcej elementów przenieść do smart kontraktów. No i tutaj niestety zawodzi nas umiejętność pisania dobrych smart kontraktów przez twórców i bardzo często następuje, no są jakieś błędy. Nie znam w tej chwili dokładnych statystyk, ale tych ukradzionych środków z bridge'y było bardzo dużo. Najczęstsze oszustwo polega na tym, że hakuję taki bridge i sprawiam, że ten bridge bez zastawu generuje mi nowe wrapy. Tak? Po czym te wrapy wymieniam z powrotem na niewrapowaną walutę. Ewentualnie używam tych wrapów do jakiejś operacji na DeFi. Tak. I takie historie znam. Czyli to są te dwa typy najbardziej powszechnych oszustw. No tam jedno z takich oszustw, nie pamiętam dokładnie, czy to był bridge w tej chwili, ale no, żeby zrozumieć, o jakich problemach mówimy w programowaniu, no to tam było, że przy wykonaniu jakiejś konkretnej operacji to dostawałem 100 razy więcej niż mi się należało. O, pięknie. Pięknie, ale tylko dla tego, który to robi oczywiście. A tak w ogóle to nie pięknie. Dobra, no to myślę, że ta idea zwrapowanego bitcoina, czy zwrapowanych innych tokenów, czy kryptowalut jest dość intuicyjna, ale wiemy o tym, że bitcoin może występować jeszcze w trzeciej postaci. Znaczy, podsumujmy, występuje w postaci takiej oryginalnej, natywnej, w postaci zwrapowanej. No i tych wrapów mamy bardzo dużo, ale jest to jakby druga kategoria, ale jest jeszcze trzecia. Tak, ta trzecia kategoria, czyli masz na myśli GBTC, czyli to, co emituje Grayscale, największy taki fundusz, który pozwala instytucjom i dużym firmom inwestować w bitcoina. On faktycznie emituje coś, co się nazywa Grayscale Bitcoin Trust, GBTC i w teorii 1 GBTC jest równy 1 bitcoinowi. Czyli jeżeli kupimy od Grayscale, w cudzysłowie mówię kupimy, bo to nie jest taki prosty proces i nie każdy może to zrobić i nie o każdej porze dnia i nocy można to zrobić. Kupujemy GBTC, to Grayscale kupuje za te pieniądze 1 bitcoina, czyli za 1 GBTC płacimy 1 BTC. No właśnie, teraz GBTC to już nie jest token na jakimś innym blockchainie, to jest po prostu jakiś instrument finansowy. Tak, to jest pewien instrument finansowy, który również jest obracany, natomiast i powinien być wymienialny na prawdziwego bitcoina. Tak, no może nie jest wymienialny na prawdziwego bitcoina, ale formalnie to jest zrobione tak, że te instytucje finansowe nie dostają nigdy bitcoina. One płacą dolarami tyle, ile kosztuje teraz bitcoin, dostają GBTC i jak chcą dokonać operacji odwrotnej, to też dostają tyle, ile teraz jest warty bitcoin. Okej, dobra. I teraz właśnie mnie interesuje jedna rzecz, bo powiedziałeś o instytucjach finansowych. Dlaczego taka idea jak GBTC powstała? Jest to między innymi, myślę, że ze względów regulacyjnych, to jest pierwszy aspekt, a drugi aspekt, instytucje finansowe nie umieją zarządzać ryzykiem związanym z kluczami prywatnymi. No tak, czyli moja wiedza jest taka, że GBTC powstało jako pewien fortel prawny, legislacyjny. Jeżeli prowadził ktoś duży fundusz w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często statut albo prawo nie pozwalało kupić bezpośrednio bitcoina, czyli kryptowaluty, ale pozwalało kupować jakieś instrumenty finansowe i to, że one już były zabezpieczone tym bitcoinem, to już nie stanowiło tak dużego problemu. I rozumiem, że Grayscale właśnie emitował GBTC po to, żeby między innymi zaspokoić potrzeby takich instytucji, które chciały jednak w sposób
w jakiś tam pośredni inwestować w kryptowalutę. Tak, no i nie ma co tu ukrywać, zrobili to z wielkim sukcesem, bo są największym posiadaczem bitcoinów. Mówimy tutaj, ostatnia kwota, którą znam, to jest okolice 650 tysięcy bitcoinów. To poważna ilość. Dużo. Powiedzmy, Nadal mniej niż ma Satoshi Nakamoto na swoim portfelu, ale dużo, no nie? tak, znacząca. Czy masz wiedzę o tym, że jest tam zastosowany jakiś mechanizm regulacyjny, który sprawia, że ilość GBTC jest zgodna z ilością bitcoinów? Nie znam w szczegółach, jak jest kontrolowana ten fundusz. Natomiast możemy powiedzieć, że tutaj występuje i tutaj możemy troszeczkę zmienić temat, przejść już z tego tematu o wrapowaniu do omówienia tej sytuacji związanej z wielką, tykającą bombą, która jest na naszym rynku. Tak jest. No dobrze, no właśnie, bo chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Wiem, że jesteś wielkim entuzjastą śledzenia tych wszystkich historii, niczym w życiu na gorąco albo w M jak w modzie, miłość? tak, M jak miłość, czy tam moda na sukces. Jest Grayscale, jest Free Arrow Capital, jest, dalej wymieniaj. No Free Arrow Capital to był, ale tak, Free Arrow Capital, fundusz inwestycyjny, mamy oprócz Grayscale'a mamy jeszcze Genesis Tak. i jeszcze mamy powiązane firmę, ale jakby nie właścicielska oczywiście, to jest Gemini i Gemini Earn. Tak. Free Arrows Capital, fundusz niezależny, założony przez dwóch panów, nazwiska których nie pamiętam, ale wierzę, że wymienicie w komentarzach. No, fundusz inwestycyjny. Niestety inwestował w wiele różnych projektów, ale no, ich główną inwestycją był projekt Terra i token Luna. Niestety Luny już nie ma między nami. Projekt Luną. Można powiedzieć, że Free Arrows Capital po prostu zniknęło z rynku. No i teraz mamy Genesis, który jest głównie firmą pożyczkową, ale nie tylko, pożyczkową pod zastaw krypto, ale robi również świadczy inne usługi. Między innymi jest licencjonowanym sprzedawcą GBTC. O właśnie. I tutaj jest niektórzy komentatorzy podkreślają pewien konflikt interesów, ponieważ Grayscale, jak i Genesis czy ich właścicielem jest spółka DCG, czyli Digital Currency Group. No i pokazywane jest to w formie takiej, że no, tu może dochodzić do pewnych nieprawidłowości, no ale powiedzmy, że nic złego się nie dzieje. Natomiast jak połączymy sobie Free Arrows Capital, Genesis i Grayscale, to się okazuje, że te spółki łączy pewien charakterystyczny łańcuszek operacji. Mianowicie Free Arrows Capital kupuje GBTC od Genesis, zastawia te GBTC i za pieniądze, które otrzymało, kupuje GBTC, które zastawia. Za które kupuje I tak dalej. Fraktal. Tak, takie kupowanie w kółko to miało nawet inwestycyjny sens, gdy, bo uwaga, to bardzo ciekawa informacja, GBTC kosztowało więcej niż 1 bitcoin. I to jest w ogóle rzecz, której ja nie jestem w stanie tak w prostych instrukcjach mentalnych pojąć. Jak to jest możliwe? No bo ludzie kupujący GBTC, oni mówili, ok, bitcoin będzie szedł do góry, więc będę mógł to sprzedać później i jak sprzedam za rok, no to zarobię tam 100%, no to ja teraz to sprzedam i będzie kosztowało, wystarczy, że sobie wezmę 20%. Nie? No bo to już teraz. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić taki właśnie mechanizm, że jestem instytucją finansową, nie mogę kupować na rynku bitcoina bezpośrednio, bo zabraniają mi tego przepisy, ale widzę, że bitcoin rośnie, no to zaczynam skupować GBTC i dochodzić do takiego dziwnego depega. Można powiedzieć, że tak, że coś tam się dzieje.
Istotne jest to, że ten łańcuszek, on ma swoją nazwę, zapomniałem jak się nazywa, łańcuszek Susan? Nie mogę sobie przypomnieć, ale postaram się zadbać, żeby w opisie do filmu było napisane, o co mi chodzi. Ten łańcuszek, to co działo się z Free Arrows, Capital, Genesis i Grayscale, to jest taki schemat, który dobrze działa, jeżeli faktycznie mamy wzrosty. Problem zaczyna się, gdy mamy spadki. No i teraz, jeżeli Free Arrows Capital pożyczyło ogromne pieniądze od Genesis pod zastaw GBTC, przemnożyło sobie te pieniądze, które miało na początku, razy ilość rundek. I kupiło jeszcze Lunę później, tak? Tak, oczywiście, no bo tu pamiętajmy, że przecież Free Arrows Capital nie robiło tego za darmo, tak? Oni pobierali swoje prowizje. Tak. No i gdy nagle cena GBTC zaczyna spadać poniżej wartości rynkowej Bitcoina, a to się zaczęło w połowie 2021 roku, no to zaczęło się robić niebezpiecznie. Jak to jest możliwe, Łukasz? Bo myślę, że to trzeba wyjaśnić. Powiedzieliśmy tego, że GBTC może być tańsze niż cena Bo Bitcoina. ludzie zaczynają uważać, że Bitcoin spadnie, a wymiana fizyczna, czyli zamknięcie pozycji GBTC jest odroczone w czasie z ustaloną datą. I to jest właśnie bardzo ważne, że GBTC nie jest płynnie wymienialne. Tak, nie mogę w każdej chwili wymienić sobie GBTC, no i dlatego ta cena troszkę odlatuje, odkleja się od rzeczywistości. No i efekt jest taki, że Genesis zostało, czyli ta firma pożyczkowa, zostało z olbrzymim kolateralem, czyli zabezpieczeniem w postaci GBTC, którego nie może sprzedać, bo po pierwsze to jest olbrzymia ilość, a po drugie no, będzie miało stratę. Zgodnie z szacunkami, jakie czytałem, mówimy tutaj o ponad 3 miliardach dolarów. Tyle wisi Genesis, czy ma dziurę Genesis w stosunku do swoich kredytodawców. No i oczywiście można powiedzieć, że to w takim razie Genesis powinno sprzedawać wcześniej to GBTC. Oczywiście możemy teraz tak mówić, ale podobnie jak Celsius i inne firmy lendingowe mogą mieć z tym problem, że jak są za duże, to ewentualne wahnięcia rynku powodują no, nakręcenie się takiej negatywnej spirali. Spirali, tak, dokładnie. No i co jeszcze ważne, Genesis oczywiście jest poszkodowane przez FTX-a, ale pojawia się ta giełda Gemini. Gemini braci Winklevoss, Camerona i Taylora, będę pamiętał już bardzo dobrze, którzy założyli program Gemini Earn, który pozwalał ludziom dawać pod zastaw pieniądze, które to Gemini Earn pożyczało Genesis, a Genesis wypłacało sowite odsetki. 340 000 osób wpłaciło do Gemini Earn, 900 milionów dolarów. To jest kwota, którą Genesis otrzymał od Gemini Earn. No i bracia Winklevoss, czując się trochę odpowiedzialni, mimo że jasno było w regulaminach napisane, że to taki mechanizm jest, jak Genesis wstrzymało wypłaty w październiku zeszłego roku, no to trochę się zdenerwowali. No i teraz nastąpiła pewna eskalacja, bo pod koniec grudnia Cameron Winklevoss oskarżył Barry'ego o to, że Barry, prezes DCG, że ten postępuje nieuczciwie i że ma jak najszybciej wypłacić środki Gemini Earn. Tak. Jeżeli tego nie zrobi do 8 stycznia, to coś się wydarzy. No i faktycznie 10 stycznia został opublikowany kolejny list Camerona Winklevossa, w którym opisuje dosyć szczegółowo, muszę powiedzieć, nadużycia, jakich dopuszczała się firma Genesis. I tam również jest opisany ten mechanizm związany z Free Arrows Capital i parę innych jeszcze szczegółów, już nie chcę wchodzić w takie detale, gdzie informacja, która była podawana publicznie, powiedzmy, nie odzwierciedlała całej prawdy. Tak bardzo delikatnie to powiem. Do tego stopnia, że tam są wręcz oskarżenia takie kryminalne, podlegające pod... My kryptowalutowce lubimy takie. Tak. No i zrobiło się bardzo nerwowo. Oliwy do ognia
dolewa w tym momencie fakt, że właśnie niedawno przeczytałem, że Genesis zgłosi do piątku, czyli widzowie wiecie już, czy to się wydarzyło. Bo my to nagrywamy przed piątkiem. Tak, w czwartek. Zgłosi wniosek o bankructwo. Co to oznacza? Bo to jest chyba istotne. Otóż Genesis jest olbrzymim inwestorem w projekty kryptowalutowe. A jeśli popatrzymy przez pryzmat DCG, to w ogóle mówimy tutaj o praktycznie, myślę, że wszystkie duże projekty kryptowalutowe mają coś wspólnego z DCG. Wszystkie blockchainy, no nie wiem, Ripple ma, Polkadot ma, tak. Polygon ma, no praktycznie wszystko ma. I oni mają aktywa w postaci tokenów na przykład z tych blockchainów. No i po ogłoszeniu bankructwa Syndyk będzie chciał to zlicytować. dokładnie będzie likwidacja tych aktywów, a to może być niewesoła sprawa dla tych projektów. Oczywiście samemu projektowi to może nie zagrozi, ale może zagrozić cenie na przykład tokena Matic albo tokena XRP. Zastanawiam się, czy likwidator, czy syndyk będzie działał tak sprawnie jak japoński w przypadku Mt. Goxa. No nie? Na razie rzeczywistość pokazała nam, że syndyk FTX-a działa o wiele sprawniej. Ale nie sprzedaje. On po prostu uzyskuje środki póki co. Na razie gromadzi środki na hot walletach, tracąc przy tym olbrzymie kwoty pieniędzy. Mówimy tutaj o dziesiątkach milionów dolarów straconych tylko i wyłącznie dlatego, że ta operacja została źle przeprowadzona, niewłaściwie. No ale okej, taka jest cena. No i może się okazać, że ta likwidacja tych środków No tak, będzie zaburzy rynkiem. zaburzy rynkiem. Jest jedna pocieszająca rzecz. O ile upadek Three Arrows Capital, Luny czy FTX-a to nie było jednak takie uderzenie w nos, pięścią w nos. tak. Jest to gwałtowne, niespodziewane. To tak jakbyśmy szli i nagle się okazuje, że wcale drzwi nie są otwarte, tylko są zamknięte, tylko ich nie zobaczyliśmy. Mi się tak raz zdarzyło. Bardzo nieprzyjemne uczucie, no ale uderzenie faktycznie i to wywołuje szok. Natomiast o Genesis wiemy już od 3 miesięcy i myślę, że w pewnym sensie rynek to już Zdyskontował? mógł zdyskontować. To Czy ciekawe, tak jest? bo wracając do tematu, o którym mówimy tak mniej więcej 20 razy na miesiąc, czyli upadek USDT, też się zastanawiam, co by było, gdyby teraz USDT powiedziało, słuchajcie, przecież wszyscy o tym wiedzą, ale by powiedzieli, mamy 50% zabezpieczenia. Wydaje mi się, że rynek, że to nie jest porada inwestycyjna, ale nie byłoby tego dramatu, którego się wszyscy spodziewamy. Być może. To jest tylko i wyłącznie, właściwie nawet żałuję, że to powiedziałem, bo być może byłby ten dramat, to jest tylko i wyłącznie spekulacja. Łukasz, na koniec chciałem Cię zapytać o jedną rzecz. Właściwie o takich kwestiach nie rozmawiamy, ale jak rozmawialiśmy na początku o tym, jak działa Bitcoin, jak się tam działają te smart kontrakty, to chciałbym, żebyś w ciągu 90 sekund, nie dłużej, skierował swój komunikat do braci programistycznej, to znaczy do braci i do sióstr, którzy zajmują się programowaniem. Czy możesz wytłumaczyć, jak wygląda od strony technicznej przesłanie Bitcoina z jednego adresu na drugi? Bo to nie jest intuicyjne. Dla tych, którzy nie lubicie kwestii technicznych, idźcie sobie zrobić teraz kawę, natomiast jest pewna różnica. No, różnica zasadnicza, która w moim takim odczuciu pokazuje, że pomysł na Bitcoina był faktycznie przełomowy. Otóż można powiedzieć, że w Ethereum adresy, pod danym adresem jest przechowywane pewne saldo rachunku. Mamy jakiś adres i możemy, używając tego adresu, wypłacić Ethereum. W przypadku Bitcoina tak niestety, albo stety, nie jest. W Bitcoinie każda transakcja powoduje powstanie czegoś takiego jak wyjścia. Mamy wejście, gdzie wchodzą bitcoiny, które chcemy przesłać i tutaj inaczej niż w Ethereum tych źródeł bitcoinów może być dowolna ilość, w cudzysłowie oczywiście dowolna, i
one są łączone w jeden i potem mamy wyjścia, czyli gdzieś, gdzie te bitcoiny trafiają. Teraz wyobraźmy sobie, że Sławek przesłał mi jednego bitcoina Tak. hojnie i pod moim adresem będziemy widzieli, że mam jeden niewydany, mam wyjście. To się nazywa unspended output, czyli niewydany jeszcze bitcoin. On jakby jest wolny do wydania. I teraz jeżeli Kamil wyśle mi pół bitcoina na ten sam adres, to nie zwiększy się stan tego adresu, tylko pojawi się pod tym adresem drugie wyjście, jeszcze niewydane. Mam dwa jakby sznurki, które reprezentują jednego bitcoina i pół bitcoina. Tak. Teraz jeżeli ja chcę wysłać do Sławka 0,6 bitcoina, to biorę te dwa sznurki, zamieniam w 1,5 i robiąc transakcję, ja mówię tak, 0,6 bitcoina proszę wysłać na ten adres, który podał mi Sławek, a resztę wysłać na nowy adres bitcoina. I wtedy tam jeszcze jest, że ta suma nie może być równa 0, tylko musi być troszeczkę mniejsza, bo to, co zostawiam, to jest opłata transakcyjna. I w tym momencie ja z tych dwóch wyjść zamieniłem je, jakby podczepiam nowe sznureczki Tak. i jeden daję Sławkowi, a drugi biorę na drugi adres. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo można prześledzić nie tylko środki, skąd się wzięły, ale bardzo dokładnie, o wiele dokładniej niż w Ethereum. W Ethereum oczywiście też można, ale to jest mniej dokładne. W Ethereum bardziej się mieszają te środki, nie? Bo jeżeli mam adres jeden, tak wpadnie jeden bitcoin, to nie wiem, którym Ethereum zapłaciłem. Czy No tym, właśnie, które bo było się, wcześniej na bo się koncie? mieszają na portfelu. Na portfelu, tak. A tutaj się mieszają w momencie, gdy biorę te outputy, no, czyli te wyjścia. Tutaj następuje pewien proces zamieszania, no bo jak wziąłem 0,5 i 1, to się zrobiło 1,5 bitcoina i teraz 0,6 bitcoina wysyłam do Ciebie, to nie wiadomo, które 0,6. Okej, jasne. Czy z tej jedynki, czy wziąłem z 0,5 i 0,1 z jedynki, no to tego nie można określić. Ale o wiele dokładniej możemy określić przejście, skąd się wziął dany bitcoin. To zajęło nam więcej niż 90 sekund, ale to tylko pokazuje, jak bardzo technologia blockchainowa po pierwsze jest ciekawa, a po drugie, jak jest różnoraka. No nie? Zresztą jak trwają dyskusje o tym, jaki nowy blockchain powinniśmy podłączyć na giełdzie, no to zawsze jest ta debata wśród programistów, jakie są przewagi, niedowagi, problemy. Zyskamy, tak. tak. I jeżeli ktoś myśli o tym, że jeden blockchain jest równy drugiemu, no to jest po prostu no tak nie jest. Może kiedyś uda się zrobić audycję dedykowaną właśnie dla myśli programistyczno-technicznej. To by było bardzo ciekawe. No tak, nawet możemy powiedzieć, że podłączenie Bitcoina, podłączenie Litecoina, czyli sieci, można powiedzieć, siostrzanej, tak? I Dogecoina to wcale nie jest 30 sekund pracy, tylko to jest znacznie więcej. No, to nie jest wcale takie trywialne, mimo że te sieci się wydają tak dla laika tym samym. Tak, bardzo dużo ciekawych technologicznych informacji. Myślę, że za dużo jak na ten typ audycji, ale to właśnie napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście od czasu do czasu zobaczyć audycję typowo techniczną. Ci z Was, którzy chcecie programować w blockchainie albo programujecie, ale chcielibyście swoją wiedzę rozszerzyć. Łukasz, jakie okrzyki na sam koniec? Ja niezmiennie. Ja jestem konserwatywny w tym, więc ja powiem BCK, Bitcoin ciągle królem. To jest dla mnie najważniejszy okrzyk bojowy i na razie nie planuję go zmieniać. Tak, a ja tymczasowo zmieniłem. Używaj odważnie Kangi i kryptowalut, w skrócie WOKIK. I tymi dwoma pozdrowieniami wojennymi Was żegnamy. Pamiętajcie o dzwoneczkach, subskrypcjach, klikaniach w łapeczki w górę i tak dalej. Jeżeli oglądasz ten odcinek i nie klikasz łapkę w górę, to obniżasz nam rating na YouTubie. Przynajmniej kliknij łapkę w górę, bo to oznacza, że oglądasz i jesteś zainteresowany. To jest dla nas wybitnie ważne, wszak wiecie, że gra jest niesymetryczna. Dzięki, Łukasz. Dziękuję, Sławku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Cześć.
To co, ready? Steady? Ready, okej. Bo gdzieś ten, to wtedy wartość wszystkich tokenów do góry. Można grać na shortować, longować. Dobra. Ja, nie, i właśnie na tym polega, że ja wiemy ile No tych- risk, no fun. To zaczynamy. 3, 4.